dzisiejszym odcinku zaprezentujemy wzór, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. To klasyk, który wszedł do kanonu mody na równi z Małą Czarną. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Katarzyna Wojtczak. Cześć. Pokażę przepiękne, pikowane paznokcie, które robi się szybko, prosto i skutecznie. Zaczynamy! Na czym polega dzisiejszy patent? Wystarczy rozłożyć równiutko gumę na paznokciu, wziąć narzędzie, odcisnąć pikowanie i gotowe. Czy to może być aż tak proste? Zaraz się przekonamy. Czyli jeszcze raz, tym razem z konkretnymi produktami. Opcja niebieska. Nakładamy Call Me Unicorn i Tip Topa. Na małym i serdecznym rozgniatamy gumę palcem, nadajemy jej kształt, wycinamy pikowanie i dodajemy bulion. Opcja różowa. Lakier hybrydowy Maybe Baby to nasz kolor bazowy. Nakładamy Tip Topa na nieozdobione paznokcie i Supermatte tam, gdzie za chwilę wyląduje guma. Ugniatamy kształt gumy palcem, odciskujemy pikowanie i wykańczamy design bulionem. Oto narzędzia, których użyjemy. Palec do ugniatania gum, Cat Tongue 4 do głaskania gumy i nadawania jej kształtu, Mixing Tool do cięcia pikowania, 006 do aplikacji bulionu oraz podsuwania koloru pod skórki. Kilka słów o tym, jak się pracuje gumą, żebyśmy mieli taki ogólny pogląd, z czym to dzisiaj będziemy wojować. Już wiemy, że jest to produkt, który najpierw wyklepujemy, a potem nadajemy mu kształt. Trzeba jeszcze dodać, że pracując gumą potrzebne jest medium, czyli produkt, który sprawi, że guma nie będzie się przylepiać do palca lub pędzelka podczas pracy. W tej roli wipe off albo zwykła zimna woda z kranu. Jeśli próbowalibyśmy pracować plasteliną bez medium, nie będziemy mieć kontroli nad produktem. Ciężko będzie ją układać. To tak, jakbyśmy chcieli rozwałkować ciasto wałkiem, ale nie posypalibyśmy tego wałka mąką. Chodzi o to, że struktura stanie się lekko ciągnąco rwąca, no i nici z formowania. A co się dzieje, kiedy dokładamy medium? Ta sama kulka nabiera posłuszeństwa i można nią pracować. Które medium wybrać? Obydwa są jak najbardziej ok. Jeśli używasz wody jako medium, to wtedy Twoja guma będzie nieco bardziej twarda, a jeśli wipe offa, to nieco bardziej lepka. Gumę utwardzamy przez 60 sekund. Po utwardzeniu przecieramy dyspersję, która jest minimalna. Nasza rada? Warto dobrać kolor gumy zbliżony do koloru hybrydy. W miejscach pikowania gumy będzie minimalna ilość, nie chcemy, żeby prześwitywała. Poza tym, nawet przy największej precyzji podczas aplikacji, guma prędzej czy później gdzieś się kończy. Im bardziej będzie w kolorze podkładu, tym mniej będzie to widoczne. Przygotowaliśmy takie zestawienia, które wyglądają niemalże identycznie. Hybrydę Call Me Unicorn zmeczowaliśmy z plasteliną Blue Chill, a Maybe Baby zmaczowaliśmy z Baba Yagą. Nakładamy pierwszą warstwę Call Me Unicorn, zaczynając od małego palca i kierując się w kierunku wskazującego. Utwardzamy przez 30 sekund. Przy drugiej warstwie dosuwamy kolor pod skórki pędzelkiem 006 i utwardzamy każdy palec z osobna przez 30 sekund. Następnie nakładamy Tip Topa, przymrażamy każdy palec z osobna i po wymalowaniu 4 paznokci całość utwardzamy przez 30 sekund. Top przymrażamy przez 10 sekund po to, żeby przestał nam się ruszać w okolicy skórek i żeby nie zalał ich, kiedy będziemy układać produkt na kolejnym paznokciu. Czy można ten sam patent zastosować z kolorem? Nie do końca, dlatego że kolor, jeżeli utwardzimy go przez 10 sekund, może się pomarszczyć. Może nie musi. Słuchajcie, no ja wiem, że kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, ale nie w tym wypadku. Rekomendujemy, żeby za każdym razem, kiedy utwardzamy kolor, 30 sekund, jak Bóg przekazał, a wtedy mamy pewność, że wszystko się nie pomarszczy. No to jest ważne, nie pomarszczy. Tradycyjnie z samotnika kciuka nakładamy osobno zarówno pierwszą, jak i drugą warstwę oraz Tip Topa. Nalewamy wipe off do pojemniczka. Wyciągamy gumę mixing toolem i nakładamy na rękawiczkę. Wielkość kulki ma wynosić mniej więcej 1/3 powierzchni paznokcia, może odrobinę mniej, na pewno nie więcej. Zawsze jak myślisz, że masz idealną kulkę, odejmij trochę, skorzystaj z doświadczenia Katarzyny. Większość kursantek na początku bierze za dużo produktu do pracy. Tutaj dopasowanie odpowiedniej ilości jest kluczowe, ponieważ jeśli nałożymy za dużo, pogrubimy paznokieć. Z kolei jeśli weźmiemy zbyt mało gumy, rozłożymy po całej powierzchni i zechcemy dodać jej więcej, doklepanie tej drugiej warstwy zajmie nam sporo czasu. Poza tym próba pocięcia zbyt cienkiej gumy kończy się fiaskiem, ponieważ nie będzie z czego ugniatać. Zwilżamy palec w wipe offie i formujemy kulkę. Przykładamy ją do paznokcia i ugniatając wklepujemy w powierzchnię. Ruch ma być wklepująco przesuwający. Co jakiś czas moczymy palec w wipe offie, ale jednocześnie nie nasączamy zbyt mocno gumy, bo zacznie się ślizgać lub rozjeżdżać. Po prostu przestanie być podatna na naszą pracę.
Jak już rozłożyliśmy produkt po całej długości, przechodzimy do wygładzenia powierzchni. Klepiemy, gładzimy, układamy. Patrząc z góry, pięknie wszystko uklepaliśmy. Spójrzcie na przekrój, aby skontrolować rozłożenie produktu na wolnym brzegu. Tutaj musi być cieniutko, aby nie pogrubiać kształtu. Ma być cieniutko. Finalnie uklepana guma ma wyglądać niemalże tak samo jak powierzchnia koloru. Łapiemy za mixing tool, którym będziemy tworzyć pikowanie. Zanim przejdziemy do tego śmiałego czynu, pokażemy Wam 3 rodzaje ruchów, którymi można ciąć gumę. Sposób pierwszy, po aptekarsku. Kawałek po kawałeczku, finalnie tworząc płynną linię. Sposób drugi, cięcie jak nożem, na raz. Tutaj jest ryzyko, że ręka pójdzie na przykład krzywo, ale za to tempo pracy szybsze. Sposób 3, trzymamy narzędzie na płasko i nieruchomo. Manewrujemy paznokciem pod spodem, dopasowując się do mixing toola. Spróbujcie każdego sposobu i sami sprawdźcie, który z nich pasuje Wam najbardziej. Zaczniemy od centralnej linii pikowania. Umieszczamy ją od lewego górnego rogu do prawego dolnego. Ani nie za płasko, ani zbyt pionowo. Mniej więcej tak, jakbyśmy chcieli ukroić kawałek tortu. Druga linia będzie równoległa względem pierwszej. Ponownie przecinamy po skosie całego paznokcia. Trzecia linia to również równoległa linia. Zabieramy się za przecięcie już istniejących linii. Zaczynamy od prawego górnego rogu i prowadzimy linię do lewego dolnego. Kolejna linia jest równoległa na dole od już utworzonej przecinającej linii. I ostatnia linia to górna, która zakańcza nam całe pikowanie. Nie wyciskamy linii bardzo blisko siebie, bo wzór będzie zbyt naćkany i się rozjedzie. Również nie wyciskamy ich zbyt szeroko, żeby zmieścić się na paznokciu. Poza tym zbyt szeroki rozstaw sprawi, że paznokieć wizualnie nam się poszerzy. Kiedy wycinamy wzór, plastelina może się delikatnie podnieść podczas nacisku. Nie martwcie się, wygładzimy te miejsca pędzelkiem w kształcie kociego języka przed włożeniem ręki do lampy. Oczywiście zanim dotkniemy naszej gumy, moczymy włosie w wipe-offie i wycieramy o wacik. Przechodzimy do serdecznego palca. Nabieramy dużo mniejszą kulkę gumy. Moczymy palec w wipe-offie. Tutaj planujemy nałożyć wzór na sam wolny brzeg i tak właśnie układamy gumę. W dobrze nam znany kształt linii uśmiechu. Analogicznie do fręcza malowanego przecieramy granicę uśmiechu, w tym wypadku pracując kocim językiem. Im lepiej zaplanujemy miejsce pikowania i bardziej świadomie rozłożymy produkt w docelowym kształcie na paznokciu, tym mniej będziemy się borykać z przesuwaniem tego produktu i wycieraniem filmu z powierzchni. Jakiego filmu i jakiej powierzchni? Nie, powierzchni to wiemy jakiej, ale jakiego filmu i jakie przecieranie? No właśnie, zobaczcie o co chodzi. Zobaczcie, na granicy koloru i gumy jest tak jakby smuga. Nie do końca widać ją w kamerze, ale na żywo tak. To resztka wipe-offa i gumy, która może się pojawić podczas przesuwania produktu. Trzeba ją usunąć, bo w innym wypadku ta mało widoczna resztka gumy utwardzi się i zepsuje efekt końcowy. Przechodzimy do cięcia. Zaczynamy od lewej strony, w miejscu, gdzie nasza linia uśmiechu zaczyna zakręcać. Pierwszą linię cięcia prowadzimy po przekątnej w dół. Przechodzimy do równoległych linii po prawej stronie. To będą króciutkie linijeczki i równoległe do pierwszego cięcia. I analogicznie prowadzimy równoległą mini kreseczkę na samej krawędzi bocznej. Tak, drobiazg, ale jakże istotny. Zwęża nasz paznokieć wizualnie i sprawia, że całe zdobienie nie będzie bulwiaste. I pora przeciąć uzyskany wzór. Zrobimy dokładnie takie same linie jak przed chwilą, ale w lustrzanym odbiciu. Zaczynamy od miejsca, gdzie uśmiech zakręca. Dorabiamy mini linie równoległe, pocięte. Pora uklepać gumę, która co nieco sterczy. Bierzemy koci język, moczymy w wipe-offie, wycieramy o wacik i delikatnie ujarzmiamy niesforne cięcia. Utwardzamy przez 60 sekund i przycieramy minimalną dyspersję. Każde wystające zdobienie lepiej podtrzymać dwukrotnie dłużej w lampie, aby mieć pewność, że wszystko się utwardziło, dla świętego spokoju. Pora wykończyć nasze zdobienie bulionem. Nakładamy na szkiełko kropelkę proteiny i w nią wsypujemy odrobinę bulionu. Uwaga! Nie wkładamy pędzelka umoczonego w żelu do bulionu, ponieważ dyspersja zlepi nam kuleczki w jedną wielką breję. Mieszamy bulion w proteinie, aby był dobrze obtoczony produktem. Sięgamy po kawior pędzelkiem 006, odsączamy i dopiero wtedy dokładamy do szczytu pikowania. Dzięki temu proteina nie wypływa spod bulionu i nie zepsuje nam efektu końcowego. Nakładając bulion trzymamy pędzelek pionowo, aby zostawić jak najmniej śladów. Dzięki temu nie będzie potrzeby wycierać dyspersji po wyciągnięciu ręki z lampy. Jak długo przetrwa bulion? Do następnych paznokci. No może te zewnętrzne elementy ułożone na wolnym brzegu może odpadną szybciej, jeśli nasza klientka temperamentna, plecie warkocze i nosi rajstopy. Ale bulion umieszczony w zakamarkach spokojnie przetrwa nawet kilka dobrych tygodni.
Proteina będzie trzymać równie dobrze jak klej. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund i gotowe. Oto pierwsza wersja kolorystyczna. Piękna, prawda? Pora na drugą opcję zdobienia – pikowanie, które wykonamy fragmentarycznie. Na pierwszy rzut oka wydaje się trudniejsze niż wzór na całym paznokciu. Pod względem umiejętności manualnych to jest ten sam poziom, ale żeby dobrze podzielić pikowanie, no to tutaj przyda się wyobraźnia przestrzenna. Tłem do zdobienia jest hybryda Maybe Baby. Pierwszą warstwę nakładamy na wszystkie paznokcie po kolei, bez kciuka i utwardzamy przez 30 sekund. Przy drugiej warstwie dokładamy produkt do skórek pędzelkiem 006 i utwardzamy każdy palec z osobna przez 30 sekund. Mamy już Maybe Baby na całej ręce? Ekstra! Nakładamy tip-topa na mały i wskazujący, a Supermat na serdeczny i środkowy. Utwardzamy. Teraz szybko zajmiemy się kciukiem i możemy iść dalej. Zabieramy się za pikowanie. Tradycyjnie kulka z gumy, palce w wipe-offie, ale z umiarem, żeby nie przesadzić. Rolujemy kulkę i przekładamy ją na serdeczny paznokieć. Przygniatamy palcem i już na tym etapie staramy się uformować trójkąt. Następnie przechodzimy do wygładzenia produktu pędzelkiem. Moczymy nasz koci język w wipe-offie, odsączamy i wyrównujemy powierzchnię, szczególnie w okolicy skórek, gdzie działamy pod kątem 45 stopni. Boki trójkąta podpychamy pędzelkiem, aby stworzyć czysty kształt. Następnie łapiemy za narzędzia do cięcia i zaczynamy pikowanie. W połowie wysokości trójkąta ścinamy linię w poprzek i następną powyżej. Obydwa muszą być równoległe względem siebie. Od końca drugiej liny prowadzimy cięcie w poprzek i pomału widzimy, jak po środku trójkąta zarysowuje się rąb. Żeby go uzyskać, dokładamy jeszcze jedną równoległą linię, tym razem na górze. Jeśli guma sterczy, przyklepujemy ją pędzelkiem, jak zawsze wymoczonym i odsączonym w wipe-offie. Utwardzamy przez 60 sekund i przecieramy dyspersję. Pora na środkowy paznokieć. Tutaj będziemy tworzyć pikowanie na wolnym brzegu po przekątnej. Łapiemy za gumę mixing toolem, palcem nasączonym w wipe-offie formujemy ją w kulkę, którą rozgniatamy na boku paznokcia. Czas na cięcia. Najpierw robimy cięcie podłużne, równoległe względem boku kształtu gumy, a następnie 3 poprzeczne, przecinające. Kocim językiem doklepujemy gumę w miejscach, gdzie się podniosła. Pędzelek trzymamy na płasko i dotykamy produktu samym czubeczkiem. Utwardzamy przez 60 sekund i przecieramy dyspersję. Pora wykończyć pikowanie bulionem. Kładziemy krople proteiny na szkiełko, dosypujemy bulion i dokładnie go moczymy. Każdą jedną kuleczkę, zanim przełożymy na paznokieć, porządnie odsączamy. Pędzelek trzymamy pionowo. W tym zdobieniu tworzymy boczne linie z bulionu. Nie dokładamy go w przecięciach pikowania, bo efekt końcowy mógłby się okazać trochę za ciężki. Nie ma co przesadzać, i tak już jest pięknie. Utwardzamy w lampie i gotowe. I tak prezentują się nasze pikowania. Które zdobienie podoba się Wam bardziej? Różowe czy niebieskie? Jeżeli spodobała się Wam ta metoda i chcecie zobaczyć, co jeszcze można nią wykonać, to zajrzyjcie na profile naszych dziewczyn instagramowych, czyli Indigo Designerek, dlatego że dziewczyny wzięły w obrotę gumy, poszalały i jest na czym oko zawiesić. Miały szkolenie z Kasią i stwierdziły równym chórem, że to jest najprostszy, najbardziej efektywny sposób na wykonanie pięknej, równej, pikowanej powierzchni. Zatem zajrzyjcie sobie na Guma Challenge, hashtag, albo po prostu odnajdźcie profile naszych dziewczyn, bo jak wiadomo, one zasięgi no to mają spore. Jeżeli spodobały się Wam gumy, to mamy bardzo dobrą wiadomość. Na Wasz ulubiony kod ARTISTA są one teraz w nowej, lepszej cenie. Gumy w regularnej sprzedaży kosztowały 26 zł, a teraz na kod ARTISTA kosztują 9 zł. Tylko trzeba się spieszyć, bo wiadomo, że to jest do wyczerpania zapasów, no i wiadomo, że to jest na kod ARTISTA. Dopiero jak wpiszemy kod, to nam się pojawia nowa, lepsza, letnia cena. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy bardziej spodobała się Wam wersja niebieska czy różowa. I pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o 17:00. Tu możecie nas subskrybować, aby nas nie przegapić. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!